Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Jeepa Renegade. Jeep Renegade to najnowszy, jak i najmniejszy model Jeepa, jaki jest w ofercie. Po raz pierwszy został zaprezentowany w 2014 roku, a w zeszłym roku, czyli w 2018, Renegade przeszedł delikatny facelifting, dzięki czemu mały Jeep nieco spoważniał. Zwłaszcza przednia część nadwozia wygląda agresywnie, dzięki czemuś, co przypomina taki bad look, niegdyś modny dodatek wszystkich przydomowych tuningów, ale taki seryjny wygląda naprawdę groźnie. Do tego światła dzienne mają kształt niedomkniętego koła. Bardzo mi się podoba. W ogóle cały Renegade wciąż wygląda nieco jak zabawka i moim zdaniem to duży plus. Testowany egzemplarz to wersja Trailhawk, czyli najbardziej terenowa odmiana. Poznać ją można m.in. po podniesionemu zawieszeniu oraz innych zderzakach. Przedni zderzak jest mocniej ścięty, dzięki czemu auto ma większy kąt natarcia. Poza tym jest kilka dodatków, takich jak na stałe zamontowany hak, żeby podczepić linę, czy emblematy Trailhawk. W żółtym kolorze z dodatkowo oklejoną maską na czarno i z tymi czerwonymi akcentami auto wygląda naprawdę świetnie. Świetna zabawka. Klimatu dodają jeszcze smaczki, takie jak logo atrapy Jeepa, umiejscowione w kilku miejscach, albo legendarny Willys jadący po przedniej szybie. Na tylnej szybie znowu znajdziemy człowieka wspinającego się po górach. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam takie smaczki. Ciekawym akcentem jest też dach, który może być rozsuwany, ale tylko z przodu. Albo możemy zdjąć ten cały dach, składający się z dwóch części. Żeby zdjąć dach, wystarczy odblokować po jednej śrubie i już możemy zdejmować. W ogóle zobaczcie na ten kluczyk. No coś wspaniałego. To są te detale, które sprawiają, że radość z posiadania takiego auta jest jeszcze większa. Dach mieści się idealnie w bagażniku, gdzie dostajemy nawet specjalny pokrowiec. W praktyce dach może się łatwo porysować, jeśli źle go odłożymy. Dlatego lepiej jeździć z jednym otwartym dachem, a drugi odkręcić. Warto też dodać, że Jeep Renegade powstał we współpracy z Fiatem i jego bliźniaczym modelem jest Fiat 500X. Ale tak szczerze, to tych aut nie da się ze sobą pomylić, czy nawet pomyśleć, że są to bliźniaki. Dobra robota. Nieco gorsza jeśli chodzi o bagażnik, bo ten ma pojemność 351 litrów, co jest bardzo małą wartością. Ma co prawda regularne kształty, ale spakować się na jakąś większą wycieczkę nie jest tak łatwo. Chociaż, gdyby wyjąć pełne koło zapasowe, to bagażnik zrobi się naprawdę spory. Kufer można zwiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, a jeszcze dodatkowo przedni fotel również kładzie się do przodu niemal na płask, co znacznie zwiększa możliwości transportowe. W bagażniku znajdziemy też kilka haczyków na zakupy oraz miejsc do zaczepienia linek montażowych. Szkoda, że nie ma złącza pod zapalniczkę. Jeep Renegade nie jest wielkim autem, bo mierzy nieco ponad 4,2 metra. Ale w ogóle tego nie czuć w środku. Poważnie, w kabinie jest zaskakująco przestronnie. Zobaczcie z tyłu, przy 186 cm wzrostu mieszczę się bez problemu i mam jeszcze miejsce zarówno na nogi, jak i na głowę. Z tyłu mamy dość ciekawy podłokietnik, który jest tak naprawdę środkowym oparciem, który po złożeniu daje nam również dostęp do bagażnika. W podłokietniku są dwa miejsca na napoje, a w tunelu środkowym złącze USB. I to tyle udogodnień. Z przodu witają nas skórzane fotele z wyszytym logo wersji, które są w pełni manualne. No, może poza odcinkiem lędźwiowym, który możemy dopompować elektrycznie. Fotele są dość przeciętne, to znaczy są wygodne, ale nie mają w ogóle trzymania bocznego. Takie typowe kanapowce. Deska rozdzielcza Renegade'a nie jest już tak przebojowa jak wygląd zewnętrzny, ale nie można powiedzieć, że jest brzydka. W odmianie Trailhawk mamy kilka czerwonych akcentów, które nieco ożywiają wnętrze, a także znajdziemy kilka emblematów atrapy chłodnicy Jeepa, za co duży plus. To są te detale. Plusem jest też jakość wykonania. Tutaj wszystko jest solidne, jakby było zrobione z kamienia. Poważnie, nic nie stuka, nic nie skrzypi, a przy tym plastik nie jest taki jakimś najtańszym i bardzo dobrze się prezentuje. Oczywiście kabina jest plastikowa, ale to w Jeepie akurat nie jest żadną wadą. Duży plus. Zegary oczywiście nie są w pełni cyfrowe, a klasyczne, dzięki czemu są bardzo czytelne. Mamy tam na środku oczywiście mały ekran, odpowiedzialny za komputer pokładowy oraz kilka innych ustawień. Centralka od Info Entertainment to znana jednostka z innych modeli Jeepa, m.in. z większego Grand Cherokee. Działa ona dość dobrze i jest w miarę intuicyjna. To, co mi się jednak najbardziej spodobało, to aplikacja, która pokazuje nam sporo przydatnych danych telemetrycznych, które mogą być pomocne w terenie. A przynajmniej uświadomią, pod jakim dużym kątem pełzamy pod górę, bo pewnie zawodowcy w życiu na to nie popatrzą. Jeep Renegade ma też dość specyficzny bajer, czy tam po prostu taki sposób pokazywania. Otóż temperatura jest wyświetlana w stopniach Celsjusza, ale podczas zmiany są pokazywane Fahrenheity. Dopiero jak już przestaniemy pstrykać, to się pokazują stopnie Celsjusza.
Zupełnie nie mam pomysłu, po co takie coś zostało wymyślone. Może wy macie jakieś pomysły? Początkowo myślałem, że to jakaś opcja i chodzi po prostu o zmianę jednostek w systemie. Ale miałem ustawione Celsjusze, więc nie wiem, o co chodzi. W kabinie znajdziemy też kilka schowków w tunelu środkowym, a także w podłokietniku. Małym minusem jest dość skromna skrytka w drzwiach, gdzie mieści się tylko mała woda. Pora zajrzeć pod maskę. Jeep Renegade może występować z jednym z 4 silników. Mamy 2 benzyny oraz 2 diesle. Benzyny to 1.0 oraz 1.3, obie turbo, o mocach 120, 150, a także 180 koni. Diesle to 1.6 i 2.0, oczywiście też turbo, o mocach 120, 140, a także 170 koni. Testowana wersja Trailhawk występuje tylko i wyłącznie z najmocniejszym dieslem, czyli 2.0 Multijet 170 koni i tylko z napędem na 4 koła i automatem. Tym samym sprint do setki trwa 8,9 sekundy, czyli bardzo dobrze. W ogóle ta jednostka w Jeepie radzi sobie świetnie. Auto jest bardzo dynamiczne, a przy tym całkiem ekonomiczne. Przy 120 pali około 7 litrów, a przy 140 8,5. W mieście spokojnie zrobimy wyniki na poziomie 9 litrów. Co ważne, automat ma aż 9 przełożeń, dzięki czemu przy 120 nie mamy nawet 2000 obrotów, a przy 140 2200. Świetna sprawa. Jeszcze jakby wyciszenie kabiny było nieco lepsze, to już w ogóle byłoby super, bo niestety spod uszczelek słychać świst. Ale to przecież Jeep, a jak Jeep to napęd na 4 koła. Oczywiście, odmiana Trailhawk ma napęd na 4 koła, ale już podstawowy Renegade ma napęd na przód. I w sumie dobrze, że można wybrać, bo przecież nie każdy tego potrzebuje. Ale wróćmy do Trailhawka. 210 mm prześwitu, kąt natarcia 30 stopni, rampowy 24, zejścia 34 i brodzenie niemal pół metra. Poza tym skrzynia ma dodatkowe przełożenie redukcyjne, mamy też kilka trybów jazdy po różnym terenie oraz osłony podwozia. Jakby tego było mało, są jeszcze opony o nieco bardziej agresywnym bieżniku. Auto nie ma prawdziwego reduktora, tylko zastępuje go właśnie komputer i odpowiednio przerzuca moment na koła. I wiecie co? To się sprawdza. Ja co prawda nie jestem terenowym wymiataczem, poza tym jeżdżę zazwyczaj sam, ale zobaczcie, co zrobili na kanale Terenwizja chłopaki z dokładnie tym samym egzemplarzem. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Zresztą sam trochę też pośmigałem po piachu i błocie i było super. To, co mi się najbardziej podoba, to zawieszenie, które jest idealne. Na asfalcie nieco auto pływa, ale prześwit robi swoje. Ale w terenie bajka. Ba, nawet w mieście ideał. Jak chcemy pokonać krawężnik, czy przejechać przez tak zwane leżące policjanty. No poważnie, możecie nie zwalniać. Renegade Trailhawk łyka progi jak pelikan. No coś pięknego. Trzeba tylko pamiętać na zakrętach. Auto po pierwsze jest mocno podsterowne, a po drugie nieco się kładzie. Cóż, taki urok takiego auta. Jest jednak coś, co mnie zaniepokoiło. Otóż hamulce, a dokładniej efekt podczas hamowania. Otóż Jeep Renegade Trailhawk podczas gwałtownego, mocnego hamowania strasznie mocno kładzie się do przodu, tak że ma się wrażenie, że raz się przewrócimy. Aż sprawdziłem, czy nie podnosi tylnych kół, ale na szczęście nie. A przed liftem takie problemy się pojawiały. I dobrze, że to zniknęło, bo to mogłoby być niebezpieczne. Przed podsumowaniem standardowo cennik. Najtańszy Jeep Renegade kosztuje 73 900 zł za odmianę z silnikiem 3-cylindrowym 1.0 o mocy 120 koni z napędem naprzód i skrzynią manualną. Trailhawk to wydatek 128 600 zł. I w sumie nie wiem, co dużo, bo ciężko o konkurencję. Nie ma takiego drugiego auta w tej klasie. Są auta z napędem na 4 koła, ale nie są tak przygotowane. Po drugiej stronie są małe terenówki na ramie, takie jak Suzuki Jimny, ale to są prawdziwe maleństwa. Więc tak naprawdę nie wiem, z kim Jeep Renegade Trailhawk miałby w tym momencie konkurować. Jeep Renegade to zaskakująco dobre auto. Największe zaskoczenie to jego uniwersalność, gdzie jest bardzo dobry w codziennym użytkowaniu i świetny w terenie. Poważnie, zazwyczaj jeśli auto jest dobre w terenie, to znaczy, że na asfalcie jest tragedia. Ale nie w Renegade. Do tego jest przestronny w kabinie i bardzo oryginalnie wygląda. Oczywiście ma wady takie jak nieco plastikowe wnętrze czy mały bagażnik, ale są one do wybaczenia. A wiecie dlaczego? Bo to Jeep. Czuć w tym aucie ducha Jeepa, a to może i być najważniejsze.